To już oficjalne. Rosyjscy i białoruscy sportowcy będą obecni na Igrzyskach w Paryżu. 2 miesiące po Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim, tym razem to władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dały zielone światło na udział reprezentantów obu krajów. Ta decyzja wywołała naturalnie oburzenie Ukrainy. Jej minister sportu oskarżył nawet MKOL o konszachty z rosyjskimi zabójcami. Rosja z kolei skrytykowała MKOL za dyskryminujące warunki udziału w Igrzyskach. Ta długo wyczekiwana decyzja olimpijskich władz nie jest jednak dla nikogo zaskoczeniem. Tak naprawdę już od ponad roku MKOL oswajał z nią świat sportu. Ale jeszcze niespełna 2 lata temu, gdy wojska rosyjskie dokonywały inwazji na Ukrainę, taki scenariusz wydawał się zupełną abstrakcją. Wspólnota międzynarodowa, w tym MKOL, była wówczas zgodna, że oba kraje nie mają swojego miejsca w światowym sporcie. Na Rosję i Białoruś spadały kolejne sankcje, a ich reprezentanci byli wykluczeni z praktycznie wszystkich konkurencji sportowych. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Sankcje nie przyniosły zamierzonego skutku, rosyjscy i białoruscy sportowcy powrócili do międzynarodowej rywalizacji, a wspólnota międzynarodowa zdążyła się już pogodzić z ich prawdopodobną obecnością w Paryżu. Nawet najbardziej temu przeciwna Ukraina przestała grozić bojkotem igrzysk. Skąd taki obrót wydarzeń? Rok temu wobec zbliżających się kwalifikacji olimpijskich MKOL musiał zdecydować, czy podtrzymać zawieszenie dla sportowców z Rosji i Białorusi, wykluczając ich de facto z igrzysk, czy też pozwolić im do tych kwalifikacji przystąpić, odwlekając jeszcze oficjalną decyzję w sprawie ich obecności na igrzyskach. Zatem 28 marca 2023 roku, czyli niewiele ponad rok po wykluczeniu Rosji i Białorusi, olimpijskie władze zmieniły zdanie i wysłały zalecenie do międzynarodowych federacji sportowych o przywrócenie w swoje szeregi sportowców obu krajów. By uniknąć większych protestów, przywrócenie to zostało obwarowane warunkiem zachowania neutralności przez reprezentantów Rosji i Białorusi, co oznaczało, że przystępując do zawodów sportowych nie mają oni prawa do narodowego hymnu czy flagi, nie mogą być zatrudniani przez wojsko czy Narodowe Agencje Bezpieczeństwa, nie mogą oczywiście popierać wojny na Ukrainie, poza tym mają prawo startu wyłącznie w sportach indywidualnych, a ich udział w sportach zespołowych lub jako reprezentacje Rosji i Białorusi pozostaje zabroniony. Z wyjątkiem Federacji Lekkoatletyki odmawiającej powrotu Rosjan i Białorusinów, zdecydowana większość międzynarodowych federacji sportowych przyjęła ich ponownie, godząc się na warunki neutralności nałożone przez MKOL. Dając sobie czas na obserwację międzynarodowej opinii oraz zawodów z udziałem już teoretycznie indywidualnych i neutralnych sportowców z Rosji i Białorusi, Międzynarodowy Komitet Olimpijski po 8 miesiącach ostatecznie zatwierdził nowy stan rzeczy, zapraszając na igrzyska reprezentantów obu krajów. Decyzja MKOL-u wydaje się motywowana nie tylko ideałem olimpijskim, ale także polityczną koniecznością. Powołując się na raport Komisji Praw Człowieka ONZ, Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdawał sobie sprawę, że niedopuszczenie do rywalizacji sportowej zawodnika ze względu na jego narodowość jest po prostu dyskryminacją sprzeczną z zasadami neutralności politycznej, tolerancji czy prawa do swobodnego uprawiania sportu, zapisanymi przecież w samej Karcie Olimpijskiej. Rosja i Białoruś mogłyby wówczas złożyć skargę do Sportowego Sądu Arbitrażowego, a tam MKOL by z pewnością przegrał. Głównym argumentem MKOL-u jest jednak troska o dobro sportowców. Według jego prezesa Thomasa Bacha sportowiec nie może być karany z powodu działań i decyzji własnego państwa. Thomas Bach wie, o czym mówi. W 1980 roku z powodu bojkotu igrzysk w Moskwie przez wiele państw zachodnich ten były reprezentant RFN we florecie nie mógł obronić drużynowego tytułu olimpijskiego z Montrealu. Odebrał to jako dużą niesprawiedliwość i bezduszność nie tylko wobec siebie, ale i wielu sportowców, których pozbawiono występu na igrzyskach wyłącznie przez decyzję polityczną. Od tej pory i szczególnie już jako prezes MKOL-u Thomas Bach nieustannie nawołuje do oddzielenia sportu od polityki, by chronić sportowców i igrzyska. Rzeczywiście tytuł olimpijski, czy nawet sam udział w igrzyskach jest dziś marzeniem prawie każdego sportowca. Rozgrywane jedynie co 4 lata letnie igrzyska, gromadzące ponad 10 tysięcy sportowców w 44 dyscyplinach, stanowią najbardziej prestiżowe wydarzenie sportowe na świecie, często ważniejsze niż Mistrzostwa Świata w danej dyscyplinie. Zatem pozbawienie sportowców igrzysk wydaje się dla MKOL-u absolutną ostatecznością. Działania na rzecz powrotu rosyjskich i białoruskich sportowców spotkały się od początku z ostrą reakcją Ukrainy. W styczniu 2023 roku jej minister sportu przypominał, że póki trwa wojna, nie powinni oni uczestniczyć w żadnych zawodach międzynarodowych. Wołodymir Zełenski oskarżył wówczas władze olimpijskie o hipokryzję, stwierdzając, że neutralne flagi rosyjskich sportowców będą zawsze splamione krwią, a neutralność po prostu nie istnieje, gdy toczy się podobna wojna.
Ukraiński prezydent zwrócił się nawet do prezydenta Francji o nieudzielenie wiz reprezentantom Rosji na czas igrzysk. Bezpośrednią konsekwencją tych słów była decyzja ukraińskiego rządu o niedopuszczenie sportowców z Ukrainy do zawodów, w których braliby udział reprezentanci Rosji i Białorusi. Dodatkowo Ukraina zagroziła bojkotem igrzysk w przypadku udziału sportowców obu państw. Początkowo przychylna występowi Rosjan i Białorusinów pod neutralną flagą, mer Paryża Anne Hidalgo szybko zmieniła zdanie. W lutym, 2 dni przed wizytą w Kijowie, stwierdziła, że jest ostatecznie przeciwna obecności rosyjskiej delegacji w Paryżu. Według niej nie ma czegoś takiego jak neutralna flaga. Nie można pozwolić paradować krajowi, który dokonuje agresji na inny kraj i udawać, że nic się nie wydarzyło. Pozycje Ukrainy i mer francuskiej stolicy okazały się jednak odosobnione na arenie międzynarodowej. Co więcej, zaczynały uderzać w samych ukraińskich sportowców. Gdy rozpoczęły się kwalifikacje olimpijskie, ukraińskie władze stanęły przed dylematem, czy nadal zakazywać Ukraińcom rywalizacji tam, gdzie startowaliby Rosjanie i Białorusini, pozbawiając tym samym wielu ze swoich reprezentantów udziału w igrzyskach, czy też ten zakaz znieść, co byłoby praktycznie równoznaczne z ukraińską zgodą na obecność rosyjskich i białoruskich sportowców w Paryżu. 26 lipca ukraińskie władze wybrały drugą opcję. Ukraińcy mogli ponownie rywalizować pod warunkiem, że ich rywale wystąpią pod neutralną flagą. Tym samym dzień później doszło w szermierce kobiet do pierwszego od początku wojny pojedynku między reprezentantkami Ukrainy i Rosji. Groźba bojkotu, którą początkowo wspierała także Polska i kraje bałtyckie, przestała być zatem realna. W połowie sierpnia ukraiński minister sportu zapewnił, że ukraińscy sportowcy będą obecni na igrzyskach, a flaga ukraińska powiewać w Paryżu, tak by cały świat widział, że Ukraina była, jest i będzie. Zmiana ukraińskiego stanowiska została wyraźnie przyjęta z ulgą we Francji. Wydaje się nieprzypadkowe, że na temat całego zamieszania Emmanuel Macron wypowiedział się po raz pierwszy dopiero 7 września, czyli zaledwie kilka tygodni po deklaracji ukraińskiego ministra sportu. Prezydent Francji podkreślił co prawda, że Rosja jako kraj nie ma swojego miejsca na igrzyskach ze względu na dokonane zbrodnie wojenne i deportację dzieci. Zaznaczył jednak, że decyzja należy do MKOL-u i nie jest rolą państwa gospodarza igrzysk, by dyktować MKOL-owi, co ma robić. Pod koniec września francuska minister sportu doprecyzowała myśl francuskiego prezydenta, przyznając, że obecność reprezentantów Rosji i Białorusi zostanie wzięta pod uwagę tylko i wyłącznie w przypadku zapewnienia ich ścisłej neutralności. W imię sportowej neutralności Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że w Paryżu zobaczymy reprezentantów Rosji i Białorusi u boku delegacji Ukrainy. Toczące ze sobą wojnę państwa staną zatem twarzą w twarz na igrzyskach. W jaki sposób zostaną przyjęci Rosjanie i Białorusini? Jaka będzie postawa Ukraińców? Wreszcie jak będą przebiegały ewentualne wzajemne konfrontacje? Tego dowiemy się już dopiero na igrzyskach. To tyle na dziś. Zapraszam na kolejne odcinki Kulis Igrzysk Paryż 2024.